Witam wszystkich. Nie zdążyłem zabezpieczyć motocykla przed korozją, przed zimą, więc muszę to zrobić w zimie, ale żeby zabezpieczyć motor przed korozją, to trzeba go najpierw umyć, a przy okazji mycia warto nasmarować łańcuch i o tym będzie ten filmik. Do łańcucha będę używał pędzelek, tak jak pokazałem, do końskich kopyt z zatyczką i olej przekładniowy. Wymieniałem niedawno w samochodzie w skrzyni biegów olej, więc trochę mi zostało. To jest Fuchs Titan Sinto Fluid 75W80. Można oczywiście też użyć środek dedykowany. Środek dedykowany motul na przykład, on mi się akurat skończył, więc no, ja będę używał ten olej przekładniowy, który jest tak samo dobry. A pokazałem właśnie, że pryskałem ten łańcuch wcześniej właśnie WD-40, też mi się skończył środek właśnie motula czyszczący łańcuch, więc spryskałem go od tyłu WD-40, zabezpieczyłem tam kartonami, żeby nie nachlapać na opony i WD-40 też może być. Te o-ringi w łańcuchu są porządne, także nic nie powinno się dziać. I teraz jak ten WD-40 działa, rozpuszcza ten brud, to oczywiście zasłoniłem to trochę kamerę, wtedy nie było dokładnie widać jak pryskam, także obawiam się, że raczej nominacji do Oscara za to nie dostanę. W każdym bądź razie teraz jak ten WD-40 działa, no to ja myję ten motor. Używam do tego rękawicy z mikrofibry i takiego szamponu ADBL Snowball. On jest bardzo dobry, delikatny. Jest to szampon samochodowy. Też tutaj mi się skończył dedykowany szampon do motocykla, dlatego używam ten samochodowy, ale on jest naprawdę delikatny i dla skóry, i dla lakieru, także spokojnie można go używać. To jest szampon z woskiem. Bardzo dobrze myje, także także go używam. Mycie motorku można zrobić książkowo, że spryskać cały motor najpierw, albo można iść na skróty trochę, tak jak ja to zrobiłem, i te elementy, które są zabłocone, najpierw namoczyć, a namoczyć wszystkie, żeby ten brud już, żeby ten szampon już zaczął działać, a później normalnie już myć motor od góry. Także ja to tak zrobiłem, miałem trochę błota, to namoczyłem to najpierw tak delikatnie, żeby to już tam zaczęło właśnie się rozpuszczać i później myję od góry ten motorek. Wszystko to trzeba umyć, żeby jakoś to wyglądało, no a też żeby zabezpieczyć później przed korozją, to wszystko trzeba generalnie umyć co się da. Walczę tutaj trochę na tym filmku z temperaturą, ponieważ właśnie zima tego roku jest fantastyczna, tradycyjna, temperatury są ujemne, poniżej właśnie 0 stopni Celsjusza i teraz akurat ten dzień na tym filmiku to jest taka temperatura, że jest 0 stopni, że wzrosła trochę do 0 stopni i wykorzystuję właśnie ten czas. No i tak to mniej więcej wygląda. Ta zabawa właśnie z myciem motoru. Też w sumie taka prosta robota, przyjemna, ale zajmuje to czas. Już się zdążyło ściemnić i żeby ten motor wysechł, a właściwie silnik, to odpaliłem go teraz. Teraz właśnie po myciu czyszczę ten łańcuch szczotką ze wszystkich stron, z całego jakiegoś tam piasku, pyłu, wszystkiego, całego brudu, to czyszczę ten łańcuch i też tylną zębatkę trzeba oczyścić, wszystko trzeba oczyścić, najpierw szczotką, a później szmatą. Także tak jak mówiłem, obawiam się, że właśnie ten filmik nie jest jakimś arcydziełem. Teraz też mało co widać, ciemno się zrobiło, ale teraz akurat widzę, że tutaj, jeśli dobrze zsynchronizowałem nagranie do wizji, to czyszczę właśnie zębatkę tylną.
No i tak, tak jak mówiłem właśnie, to trzeba wykorzystać jeszcze właśnie szmatę, zwykłą czystą szmatę, żeby oczyścić dokładnie ten łańcuszek. Motorek sobie cały czas chodzi, on mi chodził akurat wtedy 20 minut ponad, także zimowy przepał już miałem przy okazji załatwiony. I teraz, no tutaj niestety widzę, że zasłoniłem chyba sprawę. Będę teraz, albo już widzę, że smaruję ten łańcuch. Będę smarował, tak, będę smarował, czyli biorę pędzelek, ten właśnie, który pokazywałem wcześniej i ten olej przykładniowy 75W80. Ten olej też nalewam sobie do zakrętki od tego pojemnika i pędzelkiem będę właśnie nakładał ten olej na łańcuch, nie jakoś z boku, tylko od tyłu, tak żeby ten olej przede wszystkim wniknął między ogniwa, ale też cały oczywiście łańcuch pokrył. Także smarujemy tak właśnie, żeby to wniknęło między ogniwa od tyłu. No i oczywiście też przy okazji, żeby cały ten łańcuch był pokryty tym olejem, żeby nie rdzewiał też. Także tak to mniej więcej wygląda. Łańcuch tutaj nasmarowałem i teraz będę wycierał ten motorek, żeby jakoś wyglądał po tym myciu, żeby nie było zacieków, także wszystkie te elementy plastikowe, siodełko, bak, plastiki wycieram ściereczką z mikrofibry. Tutaj taka mała modyfikacja właśnie zimowa, no, zaczęło mi już tutaj zamarzać na tym motorze, bo temperatura już spadła poniżej zera, no i muszę się wspomóc suszarką. To wziąłem zwykłą suszarkę do włosów, może lepiej oczywiście jak coś innego, może nie, bardziej może dostosowanego, ale zwykła suszarka do takiego motorku też spokojnie sobie da radę. Także teraz no, walczę właśnie z tą zamarzającą wodą, no i przy okazji wycieram właśnie ściereczką ten motorek. Także to trzeba zrobić też z tego względu, że jak zabezpieczamy przed korozją, to najpierw motor musi być suchy, wszystkie elementy muszą być suche. Ostatni raz zabezpieczałem motorek przed korozją jakieś 10 miesięcy temu i zero rdzy. Nic, nigdzie nie ma żadnej rdzy. No w sumie to cieszę się. Także będziemy zabezpieczać ten motorek przed korozją takim środkiem HCB1. To jest taki no, fajny środek, ale to też może być WD-40, a może być też zwykły olej silnikowy, zużyty. On wtedy dobrze penetruje. Można to oczywiście ten środek do zabezpieczenia użyć w ten sposób, że pryskamy, a można to zrobić bardziej czysto i do jakiejś zatyczki, jakiegoś kubka wypryskać i wtedy pędzelkiem pokrywać te różne elementy metalowe. Także będziemy pokrywać wszystkie elementy metalowe motocykla, za wyjątkiem oczywiście hamulca, za wyjątkiem baku, za wyjątkiem felg, no i za wyjątkiem łańcucha, o który już wcześniej zadbaliśmy.
Także no, jest to trochę takiej zabawy, trochę artystycznej. To wszystko w ogóle do kupy, to całe to czyszczenie łańcucha, mycie, a później smarowanie łańcucha, a później jeszcze docieranie ściereczką motocykla i suszenie motocykla i smarowanie tych elementów zabezpieczając przed korozją. To wszystko zajmuje trochę czasu, jakieś 2,5 godziny. Wszystko śmiało zabezpieczamy z tymi wyjątkami, o których mówiłem. Gorące części też zabezpieczamy, nie przejmujemy się. To później jak odpalisz silnik, będzie ci to wszystko dymić, ale to się wszystko wydymi, wypali się, także nie ma się co przejmować, nic się nie stanie, to się wszystko wypali, wydymi i zostanie taka wodoodporna bariera. Tu koło hamulca trzeba ostrożnie, żeby nie nachlapać na tarczę ani na klocki, bo no, tarcza i klocki to no, dla twojego bezpieczeństwa muszą być czyściuteńkie, bez żadnego oleju. Ja później jeszcze będę pokazywał, że tą tarczę no, czyszczę środkiem takim do czyszczenia hamulców. No, a dalej właśnie pokrywam, co się da, oprócz właśnie tych wyjątków, które powiedziałem wcześniej, dalej pokrywam właśnie tym HCB1 akurat w tym przypadku, co się da, mydło i powidło. HCB1 mi się skończył, więc wezmę WD-40. WD-40 też może być i olej silnikowy zużyty też może być, także jak nawet użyjesz ten zużyty olej silnikowy, to dasz mu długie życie, będziesz bardziej ekologiczny, będzie olej silnikowy miał długie życie w ten sposób. I teraz no też nóżki, wszystko co się da tam też było pokryte, a teraz właśnie będę czyścił tarczę hamulcową tym środkiem do czyszczenia łańcucha. Nakładam go teraz na papier toaletowy zwykły. No i teraz lecę właśnie po tej tarczy z tym papierem i tym środkiem. No trzeba ją dokładnie wyczyścić, to jest ważne dla bezpieczeństwa. Czyszczę tą tarczę hamulcową z dwóch stron. Dobra, tarczę hamulcową wyczyściłem z dwóch stron tym środkiem do czyszczenia właśnie hamulca i no, następnego dnia, bo trochę mi to czasu zajęło, jeszcze będę tutaj pod siodełkiem zabezpieczał przed korozją wszystkie elementy metalowe. No i tak to wszystko wygląda. Nie ma tu jakiejś dużej filozofii w tym wszystkim. Mam nadzieję, że Cię jakoś za bardzo nie zanudziłem. Tutaj też między innymi tej główki amortyzatorów smaruję. To lubi rdzewieć na przykład, to końcówki szczególnie. Wszystko, co lubi rdzewieć mniej lub bardziej, to właśnie posmarowałem, oprócz właśnie, tak jak mówiłem, baku, felg, no i oczywiście hamulca. Wszystko, co było dostępne.
I tak to właśnie mniej więcej wygląda. No, to życzę powodzenia.